Dzień dobry. Dziś chcę przedstawić prosty i łatwy przepis na pyszne, letnie ciasto owocowe, które bardzo ładnie się prezentuje i smakuje rewelacyjnie. Ciasto zachwycająco wygląda w przekroju i ma delikatną kremową strukturę. Po prostu idealne, nic więcej dodać ani ująć. Gorąco polecam i zapraszam do oglądania. Zaczynamy od przygotowania biszkoptu. W misce łączę jajka w temperaturze pokojowej, szczyptę soli, cukier drobny i ubijam na puszystą pianę. Można to zrobić za pomocą miksera lub ręcznie rózgą. Do masy jajecznej dodaję ciepłe mleko, a następnie cienkim strumieniem wlewam olej, cały czas mieszając do połączenia. Dodaję cukier waniliowy, u mnie z prawdziwą wanilią Bourbon. Krótko mieszam, zatem przysiewam mąkę tortową, kakao ciemne i proszek do pieczenia. Całość dokładnie mieszam rózgą do całkowitego połączenia. Nie powinno być grudek mąki z kakao. Dokładnie tak powinno wyglądać, jak gęsta śmietana. Następnie gotowe ciasto przelewam do formy, dno wyścielam papierem do pieczenia. Rozprowadzam równomiernie i wkładam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na około 20 minut. Gotowy biszkopt sprawdzamy patyczkiem, czy się dobrze upiekł i studzimy. A tymczasem przygotuję mus z truskawek. Ja mam świeże truskawki, ale można wziąć też mrożone. Truskawki kroję na mniejsze kawałki. Następnie wsypuję do rondelka, dodaję cukier, wodę, doprowadzam do wrzenia i gotuję około 3-4 minuty. Następnie zdejmuję z ognia i przelewam do miski. Blenduję na gładką masę. Następnie przygotowuję biszkopt. Wierzch ścinam nożem, wkładam do oddzielnej miski. Ściętą skórkę od ciasta należy pokruszyć. Można to zrobić rękami lub zmielić w blenderze. Przygotowany blat biszkoptu wkładam do tortownicy, w której piekłam ciasto. Zakładam folię plastikową, bo ciasto wyjdzie nam wysokie. Przygotowuję krem z mlekiem skondensowanym i resztkami biszkoptu. Do miski wkładam miękkie masło i ubijam, aż stanie się białe. Następnie wlewam powoli słodzone mleko skondensowane. Polecam tę w tubach, ponieważ jest bardzo wygodnie dozować podczas ubijania. Na koniec dodaję aromat waniliowy i jeszcze przez chwilę ubijam. Nasz krem jest gotowy. Dodaję do niego resztki ciasta i dokładnie mieszam.
Krem wykładam na biszkopt, rozprowadzam równomiernie i wkładam do lodówki. A tymczasem przygotuję krem śmietankowy z żelatyną. Na początek żelatynę zalewam zimną wodą i pozostawiam do napęcznienia. Kakao do pieczenia zalewam wrzątkiem i dokładnie mieszam, żeby pozbyć się grudek. Ma powstać gładka masa. O właśnie taka. Odstawiam do wystudzenia i teraz przygotuję krem z jogurtu i śmietanki. Wszystkie składniki na krem powinny być w temperaturze pokojowej. Jest to bardzo ważne. Grecki jogurt przekładam do miski, wsypuję cukier, mieszam i odkładam na bok. Śmietankę kremówkę ubijam na 3/4. Napęczniałą żelatynę roztapiam w kąpieli wodnej, aż stanie się płynna. Następnie przelewam do miski, dodaję około 3-4 łyżki ubitej śmietanki i mieszam. Następnie do jogurtu z cukrem dodaję śmietankę połączoną z żelatyną. Całość intensywnie mieszam rózgą. Następnie do miski przelewam mus z truskawek i 650 g kremu. Dokładnie mieszam. Do reszty kremu dodaję masę kakaową i całość też dokładnie mieszam. Następnie na zimne ciasto z lodówki wylewam na przemian mus czekoladowy i truskawkowy. Użyłam do tego 2 kubki o pojemności 150 ml. Wy możecie to zrobić w sposób inny, wygodniejszy dla Was. Ważne tylko, żeby miarki były o tej samej pojemności. Teraz zrobię piękny wzór za pomocą patyczka. Robimy go tylko na powierzchni musu i nie zagłębiamy się patyczkiem do środka, bo wtedy wzór wyjdzie nam nieładny. Gotowe ciasto wkładam do lodówki, żeby stężało, najlepiej na noc. Ciasto jest już gotowe, a masa śmietanowa dobrze stężała. Delikatnie ściągam folię i pozostawiam ciasto na około pół godziny w temperaturze pokojowej, żeby krem maślany nie był taki sztywny. Jak widać, bardzo ładnie się kroi. Delikatne, mięciutkie, rozpływa się na języku i przypomina mi smak truskawkowych lodów. Polecam spróbować przepis. Jest niezawodny, prosty, potrafi go zrobić każdy. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmikach.